Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Witam Was w kolejnym vlogu wakacyjnym z Polski i jest to znowu vlog wyjazdowy. Tak jak wspomniałam ostatnio, jesteśmy tym razem na takim samym wyjeździe, jaki zrobiliśmy ostatnio 10 lat temu. Znowu tak samo, wyjazd obejmuje 2 miejsca. No i w związku z tym podzielę go też na 2 vlogi. Teraz jesteśmy w Krakowie, a stąd będziemy jechać do Zakopanego. Z tym, że różnica jest taka, że w Zakopanem byliśmy tylko raz, a w Krakowie to już jest chyba nasz 4. raz teraz. Więc tutaj w Krakowie to będzie taki krótki pobyt, raczej po prostu taki przystanek przed Zakopanem. Też pewnie nie będziemy już wchodzić do tych wszystkich zabytków, bo już to wszystko kiedyś zwiedzaliśmy, ale coś tam na pewno zobaczymy, a wy razem z nami. I tak właściwie to zatrzymujemy się w Krakowie po coś innego niż po zwiedzanie. Czeka nas tutaj dzisiaj bardzo ciekawe spotkanie, ale z kim to powiem Wam później. Najpierw sobie pójdziemy trochę na miasto, zabierzemy Was ze sobą, ale zanim na miasto, to pomyślałam, że pokażę Wam, gdzie się w ogóle zatrzymaliśmy, bo znaleźliśmy naprawdę bardzo fajne mieszkanko w super lokalizacji, bo jesteśmy dosłownie 700 metrów od Starego Rynku. Także jeżeli może kiedyś byście chcieli się tu zatrzymać i będziecie szukać noclegu, to miejsce Wam polecam, wrzucę Wam namiary w przypiętym komentarzu, a teraz Wam zrobię taki szybki room tour i uciekamy na miasto. Tutaj mamy wejście i od razu jest kuchnia. Bardzo dobrze wyposażona, można sobie coś ugotować albo podgrzać. Jest tutaj też lodówka, w szafce wszystkie potrzebne naczynia. Tutaj jeszcze dalszy ciąg tej kuchenki, można pozmywać naczynia. Nawet jest mini zmywarka. No i tutaj od razu jest też część sypialniana i salon. I ja. Tutaj jest takie łóżko. I tam jeszcze szafka. Tutaj komoda, lustro, stolik, 2 krzesła. Tutaj telewizor. I w taki sposób wieszaki. Tutaj jest wejście do łazienki. I w łazience umywalka, lustro, toaleta, bardzo pojemna szafa. No i tutaj prysznic w taki sposób. I ja. Dobrze, uciekamy na miasto. W Krakowie, oczywiście, obwarzanki. No fajnie te magnesy, jak prawdziwe wyglądają. No zobaczcie, tu jeszcze te pierożki. Ile? Patrzę, czy mam brudny. Tak. Dziękuję. Można powiedzieć, że to taki polski simit. Tak. Obwarzanek z sezamem. No dobra, to próbuj, czy jak simit smakuje. I co, jak? W porównaniu do simita mało słone. Mało słone? Daj mi kawałek. No też dobre. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z Polski. Z Polski. Chcecie zdjęcie? Chcemy. No Możemy? to zapraszam, zrobię pana dzisiaj za przystojniaka krakowiaka. O, proszę, jaki elegancik. Ale pięknie. Sukieneczką. Ale świetnie. Szkoda, że nie ma takiej sukienki dla mnie, A pani. pan tu łapie sukieneczkę, żeby dziewczyna była zazdrosna. I jeszcze tu poprzytulam panią na koniec. Smoki. Taki zielony. Tutaj to zobacz. Przepiękne. Całe, no bo widziałam ile wzorów.
Co my tu mamy? Porcelana chociaż w Krakowie. Jest Iwona. I powoli doszliśmy na teren Wawelu. I powiem Wam, pogoda jednak nam dzisiaj dopisuje. Znaczy, do południa było cały czas pochmurno, ale bardzo ciepło, a teraz już nam powoli wychodzi słońce. I naprawdę jest bardzo, bardzo ciepło. Oby się pogoda nie zepsuła. Idziemy dalej zwiedzać. Wawel już kiedyś zwiedzaliśmy, więc nie wchodzimy. Tak, Idziemy teraz do Smoka i nad Wisłę, co? tak, na Wisłę trzeba. Chodź. I mamy Smoka. Tylko ja nie wiem, jak często on wieje ogniem. Aha! Jest! Na obiad ja mam dzisiaj pierogi z cielęciną w sosie kurkowym, a nuri, gulasz z kluskami śląskimi z ogórkiem kiszonym, także po starowolsku. I siedzimy sobie tutaj z widokiem na Stary Rynek. Smacznego! Słoniki. Nuri się tu pindrzy. Ja już gotowa. Jesteśmy gotowi do wyjścia, bo wychodzimy za chwilę na to spotkanie, o którym wspomniałam Wam rano. No i słuchajcie, z kim co my się dzisiaj spotkamy? Często piszecie mi w komentarzach, że dużo jest na tym YouTubie, czy w ogóle w internetach par polsko-tureckich, ale zawsze to jest facet Turek i dziewczyna Polka. I czy nie ma jakichś tutaj odwrotnie par? No właśnie są. I jest też internetowa para, którą właśnie z internetu znamy już dość długo, ale na żywo jeszcze się nie spotkaliśmy. Dzisiaj spotkamy się pierwszy raz. I jest to Turczynka Baszak ze swoim mężem Pawłem. Przez jakiś czas mieszkali razem w Turcji, teraz niedawno przenieśli się do Krakowa. No i w związku z tym, że tutaj jesteśmy, no to oczywiście korzystamy z tej okazji, że możemy się z nimi spotkać. I za chwilę na to spotkanie wychodzimy. Do kanału Baszak wrzucę Wam link w przypiętym komentarzu. Jak chcecie sobie zajrzeć, to zaglądajcie, tylko uprzedzam, że Baszak najczęściej nagrywa vlogi po turecku. Ale jeszcze, zanim wyjdziemy, to chciałam Wam powiedzieć o kilku moich obserwacjach na temat Krakowa, bo parę zmian zauważyliśmy przez te lata. Bardzo dużo turystów z krajów arabskich. I też słyszałam, że taka sama sytuacja jest w Zakopanem. Zobaczymy. I jeżeli chodzi o Zakopane, to wydaje mi się, że po prostu turyści z tamtych stron bardzo lubią takie klimaty i takie widoki, bo my też widzimy turystów z krajów arabskich na północy Turcji, nad Morzem Czarnym. Tam są takie podobne widoki, podobny klimat, więc myślę, że to się im po prostu podoba. Ale w ogóle jest też bardzo dużo obcokrajowców, mało się słyszy języka polskiego tu w Krakowie i w ogóle nawet jak się wchodzi do restauracji, to kelner pyta, czy po polsku, czy po angielsku chcemy rozmawiać, także no widać, że Kraków jest tu wybieranym miejscem na wycieczki i wcale się nie dziwię, bo dla nas to jest wciąż chyba najładniejsze miejsce w Polsce. Bardzo nam się to miasto podoba. Ale z takich mniej pozytywnych spraw, znaczy nie wiem, czy to oceniać jako negatywne. Powiem Wam tylko po prostu jako też taką ciekawostkę. Jeśli chodzi o restaurację na Starym Rynku, to zauważyliśmy, że z góry doliczane jest do rachunku napiwek,
No i że też już się pojawiło takie nawoływanie, jak w Turcji, do sklepów, do restauracji, do jakichś różnych atrakcji, zaczepianie, zapraszanie. Tego też kiedyś tak w Polsce nie widziałam. W Turcji nas to zawsze denerwowało, a teraz tutaj powoli też się pojawia. No ale wiadomo, biznes, no nie? Kasa się musi zgadzać. No dobra, no to wychodzimy już powoli. Jeszcze pokażemy nasz outfit. Jak się dopasowaliśmy kolorami dzisiaj. Power couple. Może być? Tak jest. Idziemy. Przyjdzie jeszcze. No i dotarliśmy do Zakopanego, więc vlog z Krakowa dobiega końca, bo to, co będziemy robić tutaj w Zakopanem, będzie w następnym vlogu. Ale jeszcze tak krótko podsumowując, no jak widzieliście, ten wypad do Krakowa był tym razem krótki. Tak naprawdę, jak już wspomniałam, zatrzymaliśmy się tam po to, żeby móc się wreszcie spotkać z Baszak i Pawłem na żywo. Swoją drogą spotkanie było bardzo udane. Także no wypad też do Krakowa jak najbardziej zaliczamy do udanych. Wiem, że pewnie liczyliście na to, że trochę więcej pozwiedzamy, albo może jeszcze pojedziemy do Wieliczki czy do Oświęcimia, ale no za krótki ten pobyt w Krakowie mieliśmy, a w tamtych miejscach już kiedyś z Nurim byliśmy, zwiedzaliśmy, także no tym razem sobie odpuściliśmy. Ale w Zakopanem dużo więcej mamy atrakcji zaplanowanych, także mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i ten vlog z Zakopanego na pewno będzie dużo dłuższy. Ale jeszcze Wam tylko tutaj pokażę, zanim tego vloga zakończę, jaki tutaj mamy widok z miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. I wtedy będziemy kończyć. Taki widok. No to co? Görüşürüz. Bywajcie.